Mam na imię Piotr. Urodziłem się jako czwarte dziecko moich rodziców, mamy Haliny i taty Marka. Było nas czworo, jak już wspomniałem, więc jest to związane z dużą ilością życia w naszym domu. Zabaw, radości, kłótni, płaczu, bujek, tego wszystkiego, co robi troje braci i jedna siostra. Moja siostra była w tym najbiedniejsza, bo jako jedyna. Natomiast wzrastałem, rozwijałem się jako dziecko. W drugiej klasie szkoły podstawowej zdarzyła się taka historia, że rozchorowałem się na taką chorobę dotykającą stawu biodrowego, dlatego spędziłem sporo czasu, praktycznie 2 lata na wózku i tam zaczęła się moja pasja do czytania. Bardzo dużo wtedy czytałem. No, po wyzdrowieniu, które nie było jakoś tak szczególnie obiecujące, ale nastąpiła duża przemiana. Dużo ruchu się pojawiło wbrew wcześniejszym zapowiedziom lekarzy, dużo sprawności fizycznej, no i dalszy gdzieś tam wzrost. Byłem ministrantem, później lektorem, udzielałem się przy parafii w jakimś kółku misyjnym. Bardzo byłem też zaangażowany w ruchy ekologiczne. No ale kiedy przyszedł czas młodzieńczy, kiedy zacząłem się buntować troszeczkę, to nie miałem zbyt wielkiej ochoty chodzić do kościoła. Jakoś tak to odstawało od mojego życia. Towarzystwo, z którym się zadawałem, raczej zmierzało ku muzyce grunge, czyli Kurt Cobain, Nirvana, raczej klimaty takie cięższe. Bardzo lubiliśmy je, lubiliśmy spędzać czas słuchając takiej muzyki i nie tylko, więc coraz dalej mi było do kościoła, zacząłem się buntować. Mama, która próbowała jeszcze to kontrolować, przepytywała mnie z treści kazań, ale później się wyspryciłem, wychodząc po kazaniu. Mama, zorientowawszy się, pytała jeszcze o treść ogłoszeń. No i w pewnym momencie już postawiłem granicę i przestałem chodzić do kościoła. Trwało to mniej więcej 1,5, może 2 lata czasu. I wtedy to też był bardzo ciekawy moment, kiedy bardzo dużo szukałem duchowości, aczkolwiek nie zawsze ona była katolicka. Duchowości wschodu, różnych innych filozofii, takich bliższych lub dalszych naszemu wyznaniu. No i wydawało mi się, że coś znajduję w swoim życiu, ale ilekroć wydawało mi się, że już coś znalazłem, to się okazywało to tylko wydmuszką i tak było nie fajnie wtedy. No więc szukałem dalej. Dużo czytałem, bardzo literatury alternatywnej, jak dzisiaj bym to nazwał. No i oczywiście, jak to standardowo dawniej bywało, że sakramenty przyjmowało się grupowo i klasowo, więc przygotowywałem się również do sakramentu bierzmowania. I to jest taki moment przełomowy w moim życiu, bo wcześniej jak było mi nie po drodze do kościoła, tak w czasie przygotowania było mi również nie po drodze, ale czułem się zmuszony, że muszę na te przygotowanie chodzić, więc odbywałem wszystkie nakazane uroczystości święta, wbijałem obecność w dzienniczek bierzmowanego, chodziłem na spotkania i próby różnego rodzaju, różnej treści. Aż w pewnym momencie, w przededniu mojego bierzmowania, był to czerwiec, koniec lat 90., były procesje Oktawy Bożego Ciała wokół kościoła. I myśmy z chłopakami oczywiście uciekali z mszy świętej, gdzieś tam się chowaliśmy pod schodami. W pewnym momencie, nieświadomi niczego, widzimy, jak cała grupa parafian z księdzem proboszczem niosącym Najświętszy Sakrament wychodzi z kościoła. Więc myśmy się schowali za jakimiś krzakami i drwiliśmy sobie z tej procesji, gwiżdżąc, rzucając różne hasła, których do dzisiaj się wstydzę. I po powrocie na spotkanie, po zakończonych nabożeństwach, po powrocie na spotkanie przygotowujące już w przededniu bierzmowania, ksiądz proboszcz wyszedł i powiedział, że dzwoni do biskupa, by odwołać nasze bierzmowanie.
ponieważ jesteśmy absolutnie niegotowi, niegodni, skoro nie szanujemy Eucharystii, nie możemy przyjąć sakramentu bierzmowania. No i zrobiła się grobowa atmosfera. Proboszcz wyszedł, wikary pobiegł za nim, jakieś negocjacje. Po 15 minutach proboszcz wraca i mówi: dobrze, kładę ewangeliarz na ołtarzu i macie przysiąc na Ewangelię, że na swoją odpowiedzialność przyjmujecie ten sakrament bierzmowania i jesteście gotowi do jego przyjęcia. Więc wszyscy zaczęli po kolei wstawać procesyjnie, bo cóż tu zrobić, i przysięgać na Ewangelię, że chcą przyjąć sakrament bierzmowania. Natomiast pierwszy raz do mnie w życiu dotarło, że ja nie muszę go przyjmować i nie bardzo chciałem. Ale czułem w sobie pustkę, bo ciągle szukając różnych treści, szukając duchowości, szukając jakiejś głębi, czułem tę pustkę w sobie również w tamtym momencie. I kiedy już kolejka się kończyła podchodzenia do ewangeliarza, ja miałem taką myśl, że chyba tego nie zrobię. Ale w ostatniej chwili, kiedy już dosłownie jedna albo dwie osoby kończyła się już ta cała kolejka, przyszła mi taka myśl: co mam do stracenia? Jeśli Bóg istnieje, to Go poproszę o to, żeby coś się zmieniło w moim życiu. A jako że był mi też bardzo bliski święty Franciszek, którego imię przyjąłem na bierzmowanie, a był bliski nie dlatego, że pociągała mnie jego świętość, tylko byłem, jak już wspomniałem, takim szalonym ekologiem, który chodził na różnego rodzaju eventy ekologiczne, manifesty i protesty. To był mi przez to bliski, bo był patronem ekologów, więc stwierdziłem, że mi najbardziej po drodze z tym świętym, którego i tak muszę wybrać, więc sobie go wziąłem za patrona i powiedziałem wtedy: święty Franciszku, jeśli Pan Bóg w ogóle istnieje, to oby się coś zmieniło w moim życiu. I zmieniło się od momentu bierzmowania, kiedy zacząłem zupełnie inną jakość życia, bardzo mocno skoncentrowaną na właśnie Eucharystii, na byciu codziennie na tej Eucharystii, na adoracji również u franciszkanów konwentualnych w Gnieźnie codziennej. Ale ciągle czegoś mi brakowało i szukałem czegoś więcej, choć sam nie wiedziałem czego, bo z pewnością nie widziałem się w roli księdza. Nie widziałem się w roli takiej nietypowej. Natomiast coraz bardziej poznawałem osobę świętego Franciszka i pociągał mnie coraz bardziej swoim stylem życia. Takim trochę na wtedy przeze mnie rozumianym hipisowskim życiem. Wiadomo, że to nie o to w nim chodzi, ale tak go wtedy czytałem i bardzo mi się to podobało. Las, przyroda, wolność i swoboda. To takie moje rozumienie wtedy świętego Franciszka, ale coraz bardziej go szukałem. Podjąłem też jakieś kierownictwo duchowe. Mój kierownik duchowy gdzieś mnie prowadził w tym rozeznawaniu i szukałem coraz bardziej obecności Pana Boga w moim życiu, aż przyszedł moment, kiedy pragnienie bycia właśnie franciszkaninem ze względu na ten charyzmat było we mnie na tyle silne, że osobom, które były dla mnie ważne, osobie, którą wtedy też bardzo mocno kochałem, zacząłem sygnalizować, że chyba pójdę do zakonu. I chociaż o zakonie wiedziałem tyle, co świnia o gwiazdach, nie wiedziałem, że są różne gałęzie franciszkańskie, znałem tylko franciszkanów konwentualnych, a nie wiem dlaczego nie chciałem być, ale to się wytnie. Nie chciałem być franciszkaninem konwentualnym, więc zacząłem szukać i znalazłem Marianów. Wydawało mi się, że to są franciszkanie, ale bardzo krótko mi się tak wydawało, do początku rekolekcji u nich. No i już wiedziałem, że nie są franciszkanami i że nie chcę być Marianinem, ale na tych właśnie rekolekcjach dowiedziałem się o tym, że istnieje taki zakon franciszkański, jakim są kapucyni. I kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Krakowa na rekolekcję braci mniejszych kapucynów na Olszanicy, wtedy zobaczyłem 2 kapucynów na chodniku przed klasztorem, którzy szli na autobus i jakoś tak od razu wiedziałem, że to jest to. A kiedy przyszedłem i przyjęli mnie na refektarzu jak swojego domownika, to byłem pewny, że to jest to. Że to są po prostu normalni ludzie, którzy żyją w bardzo zwyczajnych wspólnotach, które nie mogą niczym wielkim zaimponować, ale są po prostu takie zwyczajne. W pewnym momencie podjąłem ostateczną decyzję, że Pan Bóg wzywa mnie do czegoś innego.
niż do takiego życia i poszedłem do zakonu. I 15 września na Matki Bożej Bolesnej 2004 roku przekroczyłem furtę klasztorną w Stalowej Woli, rozpoczynając postulat. No i moja przygoda trwa do dzisiaj z kapucynami, czyli do 2022 roku. I jest to czas piękny, taki piękny. Ja to zawsze będę powtarzał i mówię to bardzo uczciwie, że mogę spojrzeć każdemu w oczy i powiedzieć, że będąc w tym charyzmacie, w tym stylu życia, jestem szczęśliwy.